Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Prosiliście mnie o filmik o mikroskopie, więc taki filmik postanowiłam nagrać. Dzisiaj mija tydzień od leczenia naszej krówki i całej reszty przy okazji, więc chciałam zobaczyć, jak się rozwija sytuacja, czy znajdziemy jeszcze jakieś niepokojące pasożyty i przy okazji chciałam Wam pokazać, jak pobrać próbkę śluzu do badania. Po co w ogóle mikroskop? Jak zobaczycie w moich filmach, które po kolei powolnie bardzo powstają o chorobach welonów, pasożytów, na które mogą cierpieć welony, jest cała masa i jest kilka głównych kategorii. Każdą z tych kategorii leczy się innymi lekami, a nawet w poszczególnych kategoriach na pewne pasożyty jedne leki działają lepiej, inne trochę gorzej, więc bardzo dobrze jest wiedzieć, z jakim mamy pasożytem do czynienia, gdyż dają one bardzo podobne objawy często i to pozwoli nam dobrać leki, a nie strzelać w ciemno. Te leki, które są sprzedawane na wszystkie pasożyty, czy też leki ogólne, zazwyczaj mogą być albo bardzo słabe, albo właśnie nie trafiać w konkretnego pasożyta, przez co leczenie jest dłuższe, ryba bardziej się męczy, dłużej stresuje. No i też właśnie taka niewłaściwa diagnoza może prowadzić do nagłego pogorszenia się stanu ryby, a nawet śmierci. Jak wybrać mikroskop? To też zależy od tego, jak często mamy zamiar go używać i jaki mamy budżet. Jeśli ktoś planuje założyć hodowlę welonów, albo ma bardzo dużo rybek, albo planuje kupić bardzo dużo nowych rybek i będzie go często używał, to na pewno warto zainwestować w trochę lepszy sprzęt i trochę wygodniejszy. Tutaj właśnie skoncentrowałabym się na tym, co jest dla nas niezbędne, a co jest gadżetem czy dodatkiem, który można wybrać opcjonalnie. Przede wszystkim musimy się skupić na zbliżeniach. Większość pasożytów zobaczymy już pod zbliżeniem 100 razy, ale często większe zbliżenia będą nam potrzebne, żeby dokładnie zidentyfikować, z jakim konkretnie pasożytem mamy do czynienia i żeby sobie go obejrzeć z bliska. Myślę, że takie zbliżenie 400 czy 600 to jest wystarczające i nie musimy szukać niczego poza to. Ja używam takiego mikroskopu, on nie był specjalnie drogi, nie jest jakiś wypasiony, z Amazona. Kosztował około 70 funtów, więc raczej z tej dolnej półki. Ale dla porównania pokażę Wam mikroskop mojej córki. On ma zbliżenie 400. Zobaczcie, jak się różni budową. Okular jest tylko jeden, tutaj bardzo niewyraźny jest ten obraz, więc też fajnie przed zakupem mikroskopu przetestować go i zobaczyć, jak on działa, jaka jest jakość obrazu. Mikroskopy znacząco różnią się ceną i można kupić mikroskop za parę stówek, ale też parę tysięcy. No i to jest właśnie to, żeby znaleźć odpowiedni balans, jak często będziemy go używać i do czego. Cena oczywiście zależy od tego, jakie ma opcje, jak bardzo jest wygodny w użyciu oraz z jakiej jest firmy i z jakiego materiału jest wykonany. Z barierów, które mogą się przydać, to jeśli testujemy bardzo dużo ryb, tak jak ja teraz miałam 18 nowych ryb i każdą testowałam, a nawet kilka razy, plus jeszcze moje główne ryby w dużym akwarium, więc tych testów powielam, robię bardzo często i zauważam, że niewygodnie mi jest, gdzie jest ten jeden okular. Zdecydowanie wolałabym albo dwa okulary, albo raczej jakiś taki wyświetlacz, który by nie męczył wzroku. Ten akurat model, który kupiłam, miał mieć coś do trzymania telefonu tutaj i żeby obserwować wszystko przez telefon. Niestety nie umiem tego zainstalować, więc jeśli ktoś ma taki model, to dajcie znać, jak to się robi. A nagrywanie przez telefon też nie daje dobrych rezultatów, więc nie wiem, czy coś Wam fajnego nagram. Z innych barierów, które mają mikroskopy, to często tutaj zamiast tych haczyków, które trzymają ten preparat, ja ich nie używam, bo ja manewruję ciągle, więc nie bardzo. O ile trzymamy mikroskop na płaskiej powierzchni, to nie powinno nam się nic z tym stać. Z czego w ogóle składa się taki mikroskop? Tutaj mamy okulary. W moim są wymienne, ten ma 25 razy i jeszcze mam taki 10 razy. Tutaj mam dwa rodzaje świateł. To zależy od materiału badanego. Pracuję na tym, który pokazuje mi białe tło. Mam tutaj regulację kolorów. Może włączę
Nie wiem, czy to dobrze widać, ale regulacja kolorów. To też może się przydać, gdyż czasem jeśli mamy bardzo gęsty śluz albo potrzebujemy jakiegoś odpowiedniego kontrastu, możemy sobie zmieniać kolor, na jaki podświetlana jest ta próbka. Ja najczęściej używam biały, ale czasem też wydaje mi się przydatny niebieski i żółty. Bardzo fajnie na tym widać. Tutaj mam kolejne pokrętło, które reguluje jasność naświetlenia. Ja zazwyczaj używam na maksa, ale tutaj sobie można przykręcić, jeśli kogoś na przykład za bardzo razi, albo jeśli łatwiej mu się ogląda w mniejszym nadsileniu światła. Tutaj jest moje główne pokrętło i punkt sterowania. Ono ma za zadanie sfokusować dobrze ten obiekt, więc przesuwa tą płytkę, która tutaj jest, do góry i na dół. No i oczywiście tutaj są moje lensy, które różnią się zbliżeniem. Ja zazwyczaj zaczynam od małego zbliżenia, a jeśli widzę coś niepokojącego, to sobie po prostu manewruję i przechodzę na większe zbliżenia, żeby zobaczyć, czy to, co się rusza, to tylko woda, czy może jakaś maluteńka kostia. Do mikroskopu, do takiego zestawu zwykle jest dołączonych kilka takich szkiełek. Ja osobiście kupiłam sobie dodatkową paczkę 50 tych i 100 tych małych, dlatego że one nie są jakieś specjalnie drogie, a nie opłaca się dezynfekować za każdym razem, więc po prostu to jest takie, że używam i wyrzucam. Jeśli mamy dużą rybę, taką jak na przykład Big Mac, to o wiele łatwiej jest pobrać śluz, bo po prostu ma go więcej, bo ma większą powierzchnię. Więc czasem na przykład jeśli badam Big Maca, pobieram sobie 3 różne próbki, na przykład próbka z jednej strony, próbka z drugiej strony, próbka spod brzucha. Co jeszcze można badać? Można badać kupę pod mikroskopem. Jeśli kogoś to interesuje, do tego celu można sobie użyć pipety. I też dla bardzo odważnych można również pobrać biopsję skrzeli. Niestety ja do takich odważnych nie należę, ale można po prostu mniej niż milimetrowy kawałek skrzela odciąć i po prostu pooglądać pod mikroskopem, jeśli jest podejrzenie, że nasza ryba jest ostro zainfekowana pasożytami, które bytują w skrzelach. Zwykle też jest tak, że nawet jeśli mamy ten typ, który występuje w skrzelach i namnaża się, on też będzie się pokazywał na ciele. No ale taka biopsja pozwoli nam ustalić, jaki jest stan skrzeli, ale także ogólny stan zdrowia ryby. Ogólnie jest tak, że jeśli ryba jest bardzo zainfekowana pasożytami, będzie wytwarzać duże ilości śluzów, które będą ją chroniły. To jest taka reakcja obronna. Wiadomo, że pasożyty nie są niczym przyjemnym, drapią rybę, swędzą ją, więc produkują ona wzmożoną ilość śluzu. I jeśli zauważymy, że nasza ryba właśnie jest pokryta jakimś dodatkowym śluzem, to na pewno trzeba taką rybę przetestować. Inne objawy, które będą skłaniały nas do testowania, to oczywiście jakieś dziwne, nieskoordynowane ruchy, ocieranie się o przedmioty, letargia, brak apetytu i tym podobne. Chociaż ja zazwyczaj zaczynałabym od testowania wody, a dopiero później testowania rybek. Będę dzisiaj testować swoją krówkę. Jak wiecie, cierpiał na przywry. Zobaczymy, jak przebiega leczenie. Przy okazji pokażę Wam 2 metody, jak pobierać próbkę. Na początek muszę powiedzieć, że po pierwsze higiena, czyli trzeba porządnie umyć ręce. Sprzęt, który będziemy używać, też jest dezynfekowany. Ja tutaj do pobierania próbek używam zwykłą kartę lojalnościową, ale spośród wszystkich, które mam, wybrałam taką, która jest w miarę miękka. Europejska Karta Zdrowia też świetnie działa. A także taka, która ma łagodnie zakończone brzegi. Nie jest ostra, więc nie robi krzywdy rybce. Jak wiecie, higiena jest bardzo ważna, zwłaszcza jeśli mamy taką sytuację, że mamy akwarium z kwarantanną i akwarium główne. Wtedy sprzęty albo będą oddzielne, albo będziemy je dezynfekować na bieżąco, na przykład tymi lekami, które używamy. Teraz zabieram się za testowanie. Moja metoda nie jest prawdopodobnie najbardziej profesjonalna, ale daje mi pewność, że ryba nie wyskoczy i też myślę, że oszczędza jej stresu. Niektórzy ludzie przykładają sobie rybkę, którą chcą testować, do miski i kładą ją koło mikroskopu, pobierają próbki, testują, pobierają próbki, testują i ta rybka jest tak przekładana z ręki do ręki. Ja postaram się pobrać optymalnie dużo próbki za każdym razem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby nie wyciągać co chwilę ryby i zrobię to wszystko tutaj w obrębie akwarium, a potem sobie pójdę testować. Zaczynamy. Zaczynamy od krówki, a potem pokażę Wam jednego maluszka. Rybka początkowo może chlapać, bo jest bardzo zestresowana, ale po pewnym czasie się uspokaja. Można ją tutaj podtrzymać troszkę, żeby jej było wygodniej. I teraz tak, lecimy tym węższym brzegiem
Po jednej stronie pobieramy, przekręcamy sobie rybkę na drugą stronę. Chodź tutaj, Krówciu. W ten sposób z siatką daje mi pewność, że ryba nie wyskoczy, ona może troszkę być zdenerwowana. I też fajnie jest przez brzuszek sobie przejechać. Jeśli szukamy kości, można troszkę głębiej tutaj pod skrzelami poszukać. Zobaczcie, mamy wystarczającą ilość śluzu. A teraz pokażę Wam, jak robię z mniejszymi rybkami, które łatwiej mi utrzymać w ręce. Jeśli mamy teleskopa, musimy bardzo uważać na oczy. Trzymamy sobie go spokojnie, misiaczku, i również pobieramy delikatnie próbkę z każdej strony. Mamy próbkę śluzu, przekładamy sobie ją na naszą, nie wiem jak to się nazywa, slajd. Jeśli śluz jest za gęsty, to możemy dodać kropelkę wody. Przesuwam sobie go na środek, jest taki mleczny, biały. I teraz tak, nakrywamy to takim mniejszym szkiełkiem, ale ważne jest to, żeby nie przyciskać za mocno, bo jeśli ten śluz pracuje i damy tym potencjalnym pasożytom szansę, żeby się ruszać, wtedy lepiej je zobaczymy, więc ważne jest to, żeby ich nie zgnieść. Wygląda to tak. Daję sobie próbkę i włączam sobie światło. Teraz testujemy. Teraz Wam opowiem. Najwięcej pasożytów będzie się znajdowało na brzegach śluzu, więc to od nich zaczynamy. I też zazwyczaj zaczynam od mniejszego zbliżenia i pobieżnie przeglądam, czy nie ma jakiegoś ruchu. I jak coś mnie niepokoi, sobie przekładam, po prostu zwiększam zbliżenie i manewruję sobie tutaj fokusem. Nie każdy ruch oznacza coś niepokojącego. Bardzo często, zwłaszcza jeśli dodajemy ekstra wodę, będziemy widzieć, jak ta woda się porusza i sobie płynie, więc nie ma co się tym stresować. I przed zakupem mikroskopu też dobrze wiedzieć, czego szukamy, jak wyglądają najgroźniejsze pasożyty, i to nam zdecydowanie ułatwi potem obsługę, żeby wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę i jakie pasożyty są najczęściej pojawiają się u welonów. Na szczęście to była kolejna próbka, która wyszła czysta z tego akwarium kwarantanny, więc mam nadzieję, że niedługo rybki będą mogły spokojnie zostać przeniesione na dół. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek okazał się przydatny. Jeśli tak, to łapki w górę.